Festiwal Filmowy powstał kilka lat temu. Filmów o tematyce anarchistycznej, ale także szerzej radykalnie lewicowej oraz pracowniczej, z takich pozycji syndykalistycznych, związkowych. Filmy, które zaprezentowaliśmy na anarchistycznym festiwalu filmowym, pogrupowaliśmy na 4 bloki. Pierwszy blok to samorządność pracownicza. Chcieliśmy pokazać filmy, które podejmują temat samoorganizacji pracowników w miejscu ich pracy, samozarządzania pracą, którą wykonują, pracy bez szefów i poza kapitalizmem, poza regułami kapitalistycznych zasad produkcji. Stationer som hela stater, mångmiljonstäder. Även i utvecklingsländer där stora delar av befolkningen inte kan lära. Drugi blok filmowy to antyfaszyzm. Tutaj chcieliśmy pokazać filmy, które pokazują, które mierzą się z problemem, który który narasta coraz bardziej we współczesnej Europie, ale także na świecie. And that's why we are in the exact opposite of fascism. Can't stop. After everything we sacrifice, we can't stop. And Ben is here, yes. But if we come tomorrow with wearing a uniform, soldier uniform, I will throw stones against. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Blok filmowy to klasyka kina. Tutaj sięgnęliśmy po takie kanony filmowe, które weszły, które są znane właściwie na całym świecie, w Polsce niespecjalnie. Mimo że są to naprawdę klasyki, które weszły do światowej kinematografii. Skupiliśmy się przede wszystkim na 2 filmach francuskiego reżysera, anarchisty Jeana Vigo. Tutaj pokazaliśmy film Pałac ze sprawowania. Jest to film o buncie młodzieży w szkole z internatem, która się buntuje przeciwko systemowi szkolnemu, przeciwko nauczycielom. Jest to jeden z najważniejszych filmów anarchistycznych, który także jest jednym z pierwszych filmów, który wstawia zbuntowaną młodzież. A propos Nicei, to taki filmowy esej o mieście, o Nicei, ukazaniem tego miasta z takiej perspektywy klasowej. Kolejny film to Dialektyka może łamać cegły. To film produkowali sytuacjoniści francuscy w latach 70. i tutaj została wykorzystana ich sztandarowa technika, czyli tak zwane przejęcie. Przechwycili film oryginalny Kung Fu, nadali temu własne dialogi i uczynili z tego film Kung Fu tak naprawdę taki anarchistyczny, polityczna satyra w usta bohaterów filmu Kung Fu. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. I kolejny blok to historia anarchizmu. W jego ramach pokazaliśmy 2 filmy. Przybliżyliśmy historię hiszpańskich anarchistów. Pierwszy film to była taka kronika anarchistyczna i drugi film to Niech żyje utopia. To film, w którym zabierają głos anarchiści hiszpańscy już w podeszłym wieku, którzy w młodości tworzyli ruch anarchistyczny w Hiszpanii. Jak słyszałem o samej w ogóle idei tego festiwalu, to bardzo się do niej zapaliłem. Tych filmów anarchistycznych nie ma wbrew pozorom aż tak dużo, ale tym bardziej ważne jest to, żeby je przypominać, ponieważ jest to jedna z takich praktyk, które właściwie robią anarchiści, żeby je upowszechniać. Bardzo się cieszę, że jest ten festiwal, że jest na Skłocie Ada, które bardzo lubię, ponieważ kiedyś tutaj
tuż po tym, jak teatr przestał istnieć w tym miejscu. I mieliśmy taką wystawę, którą też bardzo miło wspominam. A teraz jest tutaj skład, jest bardzo przyjemne miejsce i tą salę kinową, którą zaaranżowaliście, jest świetna. Gratuluję Wam pomysłu i całej tej organizacji. Jest to po prostu coś niesamowitego. Który przyszedłem tutaj dzisiaj szczególnie, to był ten film Pałac Sprawowania. Między innymi dlatego, że po prostu lubię kino z okresu właśnie lata 30., lata 40., do lat 60. generalnie. No i to zrobiło na mnie spore wrażenie. Bardzo plastyczny film, bardzo ładny. No i pokazujący też dosyć poważne rzeczy, a ponieważ jak gdyby sprawy edukacji też mnie interesują, więc uważam. I przyjrzałam program i chciałam bardzo zobaczyć ten film o Rożawie. Trochę też planowałam zobaczyć inne filmy, ale jakoś mi nie wyszło, chociaż dzisiaj zobaczyłam Vigo. Ale też dlatego, że to była klasyka, oznaczona klasyką, więc też... I dlaczego? No, żeby się dowiedzieć więcej. Cieszymy się, że przyszło dużo osób, których tutaj zazwyczaj nie widzimy. Tak zwane nowe twarze się pojawiły, więc nie była to kolejna impreza skierowana tylko i wyłącznie jakoś do wnętrza ruchu, tylko bardziej otwarta. Co jest jedną z rzeczy, które sobie stawiamy jako cel tutaj, żeby nie być kolejnym takim miejscem, które jest skierowane tylko do ludzi, którzy dobrze się tu czują z definicji i zamknięte dla ludzi, którzy mogliby wejść z ulicy. Co? A czy robimy za rok? Tak. Anarchistyczny festiwal filmowy będzie cyklicznym wydarzeniem. Planujemy kolejną edycję w przyszłym roku i w kolejnych latach. Tak. Nie wiem, czy coś jeszcze? Moim zdaniem o to chodzi. Tak, to wszystkie pytania, bo nie wiem, co można.